Dziś znów naszym gościem jest Krzysztof Bontal, który jest ekspertem od kredytów, a porozmawiamy o kredycie 2%, ale też postaramy się wyprostować te wszystkie mity, czy też jakieś niedokładności krążące w internecie, na przykład o popularności tego programu, bo słuchaj, jeżeli słyszymy po pierwszym tygodniu 3000 kredytów, po drugim tygodniu 4500 kredytów, a 18 czy 19 dnia, czy może 20 nawet działania programu, czyli po niecałych 3 tygodniach słyszymy 30 czy 40 tysięcy, ale czego? Ofert, o co chodzi w ogóle? I to będzie numer 1, a potem przejdziemy również na przykład do problemu różnych rekomendacji, też zaleceń wydawanych przez KNF, bo to też jest ciekawy temat. Jestem ciekaw, kiedy zajmie się tym problemem OKK. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej w ogóle o nieruchomościach, no to oczywiście subskrybujcie nasz kanał, piszcie nam w komentarzach sugestie nowych audycji. Zapraszam również do dyskusji na naszej grupie na Discordzie. To jest taki nowy kanał łączności, no i oczywiście na cement24.pl, jeżeli chcecie trochę wiedzy. I Krzysztofie, od razu pytanie do ciebie. Wyprostuj nam wiedzę. To mamy 3000 kredytów czy 40 000 kredytów? Cześć Tomku, witam wszystkich widzów. To są dwie różne informacje. One zostały podane, tak jak powiedziałeś, w jakimś tam krótkim odstępie czasu, ale to było powiedzmy 5 dni roboczych, więc no tutaj jakoś radykalnie wszystko się nie mogło zmienić, szczególnie przy tych skalach wielkości, tak? Pod koniec tamtego tygodnia podano, że jest 4400 złożonych wniosków, przyjętych wniosków. I już tutaj jest pewien problem, bo do końca nie wiemy, co znaczy przyjęty. Czy to znaczy, że on wpłynął do banku, został przekazany do banku, został zarejestrowany do banku, poszedł dalej, ktoś nim się zajął. No ja zakładam, że chodzi o rejestrację, tak? Czyli już nie wiemy, ile kredytów gdzieś jest, nie wiem, czy w drodze, czy na półkach, w szafie, wiesz, tak w cudzysłowie mówię. To jest jedno. A niecałe 5 dni później, czy 5 dni później, dostajemy informację, że w jednym z banków ofertowano klientów 34 000 razy. Ofertowano. To nie jest wniosek. To tutaj, żeby od razu było jasne, to nie chodzi o to, że ktoś złożył wniosek. Ktoś przyszedł do banku zapytać o ofertę, czyli na jakich warunkach wy mi możecie udzielić tego kredytu, bezpieczny kredyt 2%. Co ciekawe, to te 34 000 jest w jednym banku. To była informacja z jednego banku. 4400 to była ilość złożonych wniosków. I już tutaj mamy bardzo duży rozjazd, że różnica pomiędzy osobami, które były przynajmniej tylko zainteresowane tym, no to nie są lody, że ja sobie idę starówką, widzę z lodziarnię, wejdę, o sobie kupię loda na tej samej zasadzie, że pójdę sobie, sprawdzę warunki tego bezpiecznego kredytu. No ludzie tak nie działają, to jest zupełnie inny proces decyzyjny, zupełnie inna usługa, inny produkt. Więc już tutaj mamy 34 000, tu mamy 4 000, 4,5, tak? No dodajmy te 5 dni, niech będzie 5-6 tysięcy. Z tą samą prędkością. Mało tego, po pierwszym tygodniu była informacja, że są 3000 wniosków, więc po drugim, tam chyba czwartego, 4400, to już mamy informację kolejną, że mamy spadek dynamiki. Dynamika jest dużo mniejsza. My mamy 50% w drugim tygodniu złożonych tych wniosków, które były złożone w pierwszym tygodniu, więc w trzecim, idąc tym tropem, no mógłbym się spodziewać, że no, to nie powinno być znowu przyrostu, tak? Bo ta pierwsza fala, o której poprzednio rozmawialiśmy, może już się wyczerpała. Natomiast trzeba jeszcze wziąć kolejną rzecz pod uwagę. Mimo że tu mamy prawie 10, tam 7 razy więcej ofert niż wniosków, co już jest dziwne, no bo to nie jest zrozumiałe dla mnie, to jeszcze bierzemy pod uwagę, że w dwóch kolejnych bankach, czy trzech, dwóch tych głównych, spokojnie też po 10-20 tysięcy tych ofert mogło być robionych. Także my ofert w Polsce dla klientów to możemy mieć, nie wiem, 2 razy więcej, czy nie wiem, 50 tysięcy, 60, tego nikt nie wie, więc to ja sobie trochę tak strzelam, tak, ale to są duże banki, spokojnie, takie zainteresowanie no może być na bardzo podobnym poziomie. No właśnie, Krzysiek, ale powiedz mi w takim razie, po co jest podawać taką informację o ilości ofert? Czy chcemy pokazać
aha, jest gigantyczny sukces. Ja w ogóle nie chcę deprecjonować tego programu w tej chwili jako dostarczającego tanie pieniądze różnym osobom na zakup nieruchomości, ale chcemy co pokazać? Tylu ludzi ruszyło po ten kredyt i co? Czemu ma służyć ta informacja? Czy też jest po prostu tak naprawdę, powiedzmy to, bałagan, ogromny bałagan informacyjny, bo chciałem też przypomnieć Państwu, może o tym nie wiecie, to są jakieś takie warunki brzegowe przyjmowania tego programu. I banki, które te kredyty będą udzielały w tym roku, zwrot pieniędzy, zwrot tych dopłat, tej różnicy dostaną dopiero w 2024 roku, bo na 2024 rok tam zatwierdzono niecały miliard i on ma obsłużyć kredyty uzyskane w roku 2024 oraz te, które zostaną udzielone, wypłacone w 2023. To znaczy też, że jest jakiś limit finansowy i zakładano też, że tych kredytów będzie około powiedzmy 40 000 do końca 2024 roku i że one będą napływały, jak pamiętam, minister to liczył, sukcesywnie. To znaczy nie, że wszystkie napłyną w lipcu lub w sierpniu 2023 roku, bo to zupełnie zmienia rachunek. Czyli teraz jak ja mam traktować te 34 000 ofert? To po prostu jako taką kaczkę dziennikarską w sezonie ogórkowym, czy mam poważnie traktować te informacje, czy też mam się bać, że już pieniądze w ogóle z tego kredytu zaraz wszystkie zostaną wyczerpane? Jak to wygląda i kto w ogóle nad tym panuje tak naprawdę? Ja bym tego nie traktował jako nic z tego, co wymieniłeś najlepiej. I to będzie takie najbardziej poprawne. Pierwsza rzecz jest taka, że to jest policzalne. Oferty robione są w systemie banku, tego, w którym to było ogłaszane, to zdaje się było PKO BP, więc każde ofertowanie, czy każde wydanie formularza informacyjnego, to też jest forma oferty dla klienta, jest odnotowane w systemie. I ta informacja jest jasna i ona jest policzalna, tak? Bank może sobie pewnie wygenerować jakiś raport i on to wie. Tym bardziej mówimy cały czas o jednym banku, to nie było zbierane z całego rynku. I to jest jedna rzecz, więc łatwo to już podać. To super. Druga sprawa, marketingowo też jest to chyba dobra informacja, że nasz bank jest popularny, że ogólnie ten program jest popularny. 34 000 osób w dosyć krótkim czasie chciało poznać warunki tego kredytu, więc to jest jasne, ale tak jak mówię, nic więcej nie jest dokładnie mierzalne. To jest największy problem z tym, żeby odpowiedzieć na pytanie, na jakim jesteśmy dzisiaj poziomie na przykład składania wniosków, przyjmowania. Absolutnie te 34 000 tych ofert nie odnosiłbym do tego limitu, który ty podałeś, do tego limitu, to nawet nie limitu, budżetu, który jest przewidziany na 2024 rok, który tak powiem ma też obsłużyć kredyty z 2023 roku, bo to z tym nie ma nic wspólnego. To są oferty, a pieniądze z budżetu, tego tam 940 chyba miliardów, milionów, przepraszam, one są rezerwowane na podstawie złożonych, zarejestrowanych wniosków. Znaczy, powinny być rejestrowane, gdyby w Polsce już istniał system zarejestrowany. A Rozwin tę myśl. Już rozwijam. Chodzi o to, że bank komercyjny, który przyjmuje wniosek od klienta, powinien zaraportować tą informację do Banku Gospodarstwa Krajowego, o tym mówi ustawa, żeby Bank Gospodarstwa Krajowego miał kontrolę właśnie nad tym, jak to będzie wykorzystywane, jak te środki będą wykorzystywane. Niestety 2023 rok jest rokiem takim, nie wiem, nazwę to przejściowym, traktowanym wyjątkowo. I tego systemu jeszcze nie ma, on nie jest gotowy. Ten system, ustawa przewiduje, że ten system ma być gotowy, komunikacji z bankami, on ma być gotowy, zdaje się, do końca listopada. Potem zostaje udostępniony tym bankom komercyjnym, które z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisały umowy na udzielanie tego kredytu i do 7 chyba stycznia 2024 te banki mają zaraportować, ile kredytów udzieliły w drugiej połowie 2023 roku, czyli właśnie teraz. I to jest taki problem, że dzisiaj tego nie da się rzetelnie, uważam, policzyć. To jest moje zdanie. Oczywiście
banki między sobą mogą się komunikować, Związek Banków Polskich, czy nawet Bank Gospodarstwa Krajowego może otrzymywać jakieś informacje od banków. Ja nie wiem przecież, ja opieram się o ustawę i o to, jak to ma wszystko wyglądać na tym ogólnym poziomie, ale my nie wiemy, co jest zapisane w umowach bezpośrednio banku komercyjnego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Informacje, które do nas docierają, czy te 34 000, czy 400, to są wszystko informacje albo z tych banków, które już są, pojedynczych, albo my dostajemy je od strony rządowej. Tak? Ja zakładam, że rząd, ministerstwo ma możliwość poproszenia banku, tego, w którym ma udział, Skarb Państwa ma udział, no to żeby podali to, nie wiem, może to być, nie wiem, w Excelu, Wordzie, mailu informacja, jakkolwiek tam może być. Ale jeżeli dołączą teraz jeszcze banki komercyjne, ale takie banki komercyjne, w których Skarb Państwa nie ma udziału, no to ja nie wiem, czy one już będą tak do ministerstwa przekazywały informacje, jeżeli w ogóle coś takiego istnieje. I niestety, dopóki my nie mamy tego systemu, takiego rzetelnego, tego, który ma istnieć naprawdę, to do końca nie wiemy, ile tych kredytów zostało zarejestrowane. Też bierzmy pod uwagę to, co powiedziałem, my prawdopodobnie mówimy o rejestracji wniosków banku. A gdzie tu jeszcze ta kolejka jakaś, tak zwana bramka wejściowa do banku, zanim on zostanie zidentyfikowany, tam, że wpłynął. Część obsługi, na przykład pośredników, jest za pomocą kurierów. Więc ile jeszcze w drodze jest tych wniosków, my nie wiemy. Problem polega też na tym, że mówię, ten rozjazd jest duży pomiędzy informacją o złożonych wnioskach, dzisiaj tą szczątkową, medialną tak naprawdę, a tymi informacjami bezpośrednio z banku o ofertowaniu. To jest ogromna różnica, no, aż za duża dla mnie, żeby tyle osób sobie ofertowało i nie było aż dzisiaj już zainteresowanych w tej pierwszej fali tym kredytem. Jeżeli ja chciałbym kupić za, nie wiem, 6 miesięcy, za 3, za rok, to raczej przeczekałbym chyba tą pierwszą falę tego ruszenia i poszedł sobie do banku sprawdzić za miesiąc. Znaczy może tak nie być do końca, wiesz, bo program jest mocno lansowany w mediach, taki premiowany i ja bym się nie dziwił, gdyby ludzie tak pytali po prostu od tak sobie, no bo to jest nowość i po prostu na zasadzie chciałbym sprawdzić, czy ja się na to łapię. To ja bym się nie dziwił, no chociaż słuchaj, po pierwsze powiedzieliśmy o ofertach, powiedziałeś, że to jest 34 000 w jednym banku, bo taka informacja pojawiła się w przestrzeni medialnej. Inna informacja to są te 3 lub 4,5 tysiąca w ciągu 2 tygodni wniosków, ale przecież powiedzmy sobie, że te wnioski to no nawet w twojej firmie, jak do ciebie przychodzi klient, to chyba nie składasz wniosku do jednego banku kredytowego, tylko czasami do kilku banków składacie ten wniosek, więc jeżeli tak jakby to są rzeczy zbierane jakoś, to tutaj nie było pewnie jakiejś weryfikacji, przynajmniej ja tak sądzę, na przykład po PESEL-ach pytających i nie stwierdzono, że to są wnioski nieduplikujące się. Czy mam rację, czy się mylę zupełnie? Absolutnie. Tutaj dublowanie wniosków do 2 banków, do 3, tak naprawdę to jest dzisiaj zabezpieczenie klienta, bo jest dużo niewiadomych. I to chodzi o to, że dla bezpieczeństwa tego klienta się składa dzisiaj takie wnioski. Jak będzie wszystko jasne, to pewnie tych dubli tak zwanych będzie trochę mniej. Ale ja też nie wiem, czy w tych 4400 nie ma tych dubli. Ja zakładam, że one tam są. Bo jest mowa, że tyle wniosków wpłynęło do banku, czyli my wzięliśmy 3-4 banki, które dzisiaj są na rynku, sumowaliśmy, nie wiem, może zarejestrowane wnioski, wyszła jakaś ta wielkość 4400. Realnie, jeżeli to by była prawda, że tak to zostało, taka była metodologia, no to ile? No to 2,5 tysiąca mogę szacować? No zobaczymy. Wyjaśnij mi jeszcze jedną rzecz. Dlaczego mówisz 3-4 banki, skoro na stronie BGK jest tam chyba 7 w tej chwili, już nie pamiętam ile, jest więcej zarejestrowanych. Co to oznacza, że mówisz, że 3-4 banki tylko? Już jest 8 nawet, ale to jest lista banków, które do tej pory, czyli do momentu, kiedy to jest publikowane, czyli do dzisiaj, podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę ramową na możliwość udzielania tych kredytów, że później jak udzielą tych kredytów, to dostaną od Banku Gospodarstwa Krajowego te dopłaty, które im się należą, tam w 2024 roku i później. Ale to nie znaczy, że te banki już do swojej oferty wprowadziły bezpieczny kredyt 2%. Niektóre tego nie zrobiły. Dzisiaj mamy 4 banki. Mamy PKO BP, PKO SA,
Alior i Velobank. Gdzieś pojawił się ostatnio jakiś artykuł, chyba przedwczoraj wieczorem, że jest ich 5, ale ja nic nie wiem o 5. banku. Ten 5. bank wskazywany to jest Bank Polskiej Spółdzielczości, grupa BPS, ale oni jeszcze chyba nie wyszli w ogóle z ofertą, więc na razie mamy 4, można składać do 4 banków i nic więcej na razie nie ma. Oczywiście czekamy też na to, żeby te inne wyszły z ofertą, zaczęły przyjmować wnioski, bo w bankach są korki, porobiły się takie już korki, że ja chciałbym, żeby to się rozłożyło na większą ilość podmiotów. Właśnie, chciałem przypomnieć, że Krzysztof, rozmawialiśmy w naszej poprzedniej rozmowie, i przepowiedziałeś to, że sezon wakacyjny, mniejsza obsługa w bankach, że się mogą tworzyć korki, bo tym bardziej, powiedzmy sobie, po te kredyty ruszyli wcześniej już nawet ludzie, którzy po prostu nie mogli liczyć na ten kredyt 2% bezpieczny, ale liczyli, tutaj pokazuję Wam wykres, to jest łącznie z wnioskami do czerwca, po zwykłe kredyty mieszkaniowe. To są dane z BIK-u obejmujące czerwiec, za lipiec jeszcze nie ma, no bo przecież lipiec się nie skończył, ale zobaczcie ten taki wystrzał w ostatnich miesiącach. Nadal jesteśmy, co prawda, jak się spojrzymy na te szare słupki, to poniżej poziomów sprzed lat, ale jednak ta akcja kredytowa ruszyła i można powiedzieć, że od marca czy też od kwietnia mamy z takim ożywieniem do czynienia. No po prostu dlatego, że ludzie co robili? Ludzie antycypowali wpływ bezpiecznego kredytu i jeżeli nie mogli liczyć na ten kredyt, to woleli wcześniej kupić, więc te banki są obciążone już tamtą falą wniosków, tak? I do nich jeszcze dochodzą ta niezidentyfikowana liczba wniosków tych prawdziwych o ten kredyt bezpieczny, a to są te same działy chyba, prawda, Krzysztofie? Dokładnie te same działy, tu nie ma żadnej różnicy i masz rację. Oczywiście część osób z tych, co normalnie złożyłaby wcześniej zwykły kredyt, dzisiaj złożyła, jakiś procent złożył ten bezpieczny kredyt. Ale ten wystrzał, który pokazywałeś, zresztą o tym mówiłeś wcześniej, tak, o tych 2 grupach, czyli ta, która może skorzystać z bezpiecznego kredytu, która czeka do 1-3 lipca i ta grupa, która chce zdążyć wcześniej, przed 1-3 lipca. Więc tutaj one się nakładają, mają jakąś część wspólną, ale ogólnie to ja bym to powiedział, co ty, sumujmy to, dodatkowa ilość doszła i nadal ja będę jak mantrę powtarzał, my nie wiemy ile, bo co jest ciekawe, 4400 w 3 czy 4 największych bankach wniosków, umówmy się. Ja pamiętam, jak Bank Millennium w czasach Prosperity, czyli tam niskich stóp procentowych, potrafił miesięcznie przyjąć ponad 10 000 wniosków. Więc 4400 w pół miesiąca 3 największych banków przygotowanych do tej akcji, tak, podobno, to nie jest żaden wynik. Ja wiem, że to na tle tych 10 000 na początku prognozowanych, którzy mają w 2023 skorzystać, to jest duży, ale ogólnie to nie jest duży wynik. Ja uważam, że on jest większy, dlatego że ja widzę praktycznie, co się dzieje w bankach. W bankach są korki. Są banki, gdzie system współpracy był taki, że pośrednicy nie korzystali już dzisiaj z jakby obsługi na początku oddziałowej, tylko wysyłali do tak zwanych centrów hipotecznych w dużych miastach. To tak naprawdę to jest w Warszawie, jest w Białymstoku, który obsługuje podlaskie, warmińsko-mazurskie, tak, czyli to nawet jest mniej tych centrów niż województw. No i one po pierwszym tygodniu, już po koniec drugiego tygodnia, zaczęły odsyłać wnioski do oddziału, żeby pracownicy w oddziałach ich wsparli i zaczęli część pracy, którą normalnie robi to centrum hipoteczne, żeby pracownik oddziału przejdzie. No jeżeli 4400 wniosków w 2 tygodnie w 3 największych bankach spowodowało, że trzeba odsyłać i szukać pomocy, no to albo banki są nieprzygotowane, co aż tak nie wierzę, bo mówię, no przecież w poprzednich latach, nawet w miesiącach, no to te 6-7 tysięcy wniosków było wypłacanych, uruchamianych, składanych było dużo więcej, bo były dublowane, były odpowiedzi negatywne, tak? Nie wszyscy dostawali, więc szacować można, przecież BIK podaje te wyniki, ile było zapytań, sprawdzań w BIK-u, tak? Tego było dużo więcej, więc mi się nie chce wierzyć, że ta 4400 to jest tak do końca prawdziwa
wartość. Ja uważam, Czyli może być więcej nawet, prawda? Uważam, że jest więcej, dlatego że to widać po prostu po tym, ile pracy mają ludzie w bankach. Ja przy okazji przypomnę, że na tym poprzednim kryzysie, na tym wykresie, przepraszam, który pokazałem, to tam była linia pokazująca ilość złożonych wniosków, ale te słupki to pokazywały ilość udzielonych kredytów i tam też widać, że ilość wniosków nie równa się koniecznie ilości kredytów. To w ogóle były tak naprawdę są zapytania do BIK w związku ze złożonymi wnioskami, czyli te wnioski już gdzieś tam troszeczkę weszły w proces obróbki, ale przy okazji na krótko pokażę Wam jeden wykres. Audycję na ten temat mieliśmy, no to jest przedostatnia nasza audycja, poprzednia przed tym filmem, piątkowa premiera i tylko chciałem pokazać stan budownictwa mieszkaniowego w Polsce i zobaczcie te kropki na końcu, to jest ilość rozpoczynanych budów i tak naprawdę widzimy, że co najmniej mniej więcej od 12 miesięcy to w dziedzinie ilości rozpoczynanych nowych budów mieszkań to my szorujemy po dnie. Tak źle nigdy, tak mało to dawno powiedzmy, może nie nigdy, ale tak mało dawno nie było tych rozpoczynanych budów, a to się przekłada wprost na to, że za 2 lata będzie mniej mieszkań gotowych do użytku u deweloperów, że oni będą teraz mieli również mniej do zaoferowania w nowych budowach, no i na rynku tym w budownictwie indywidualnym również znaczący spadek ofert, a temu wszystkiemu towarzyszy, tak jak mówi Krzysztof, jednak prawdopodobnie duże zainteresowanie kredytem i tanim pieniądzem, co zresztą jest taka, no to nie jest zasada na 100%, ale powiedzmy na 90, może 95%, zawsze, że tani pieniądz powoduje zwyżkę cen nieruchomości. Jeżeli mamy jednocześnie małą budowę, to co to oznacza? To nie chcę nic naganiać, tylko daję Wam pod rozwagę, co to może być, pomyślcie sobie sami. Krzysztofie, co Ty o tym sądzisz? Znaczy zawsze tani pieniądz będzie to napędzał, tak? Zresztą, przecież mieliśmy 2 lata temu tak naprawdę świetny tego przykład, czyli niskie stopy procentowe, oprocentowania kredytów hipotecznych na poziomie tam 2-3%. No i co mieliśmy? No niska rata kupuje nieruchomość, tak? Jak mam nawet jako alternatywę dla wynajmu, nagle się okazuje, że ten koszt zakupu i koszt utrzymania tej nieruchomości jest porównywalny z tym, co ja do tej pory robiłem. A dodatkowo zawsze buduję sobie majątek, tak? Bo spłacam, jak to się mówi, spłacam swoje, nie spłacam komu. Dzisiaj mamy do czynienia dokładnie z tym samym, aczkolwiek ja trochę jeszcze to, co pokazałeś, te pozwolenia na budowę, myślałem, że trochę jednak ruszy ilość tych pozwoleń na budowę. Ja mam nadzieję, że deweloperzy mają w swoim koszyku jakieś inwestycje, których po prostu jak przyszło to osłabienie na rynku kredytowym, czyli finansowania, że oni je wstrzymali, ale że one są gotowe, pozwolenia są powydawane, że teraz oni z nimi mogą ruszyć albo ruszają. Bo jeżeli by tak nie było... Wpadnę Ci w słowo, uważaj. Ta szara linia z kropkami to jest linia rozpoczynanych budów, a ta zielona to są pozwolenia na budowę i też lub zgłoszenia nowych budów. I też widzimy, że one jest tam minimalne przesunięcie czasowe zawsze między ilością rozpoczynanych nowych budów, a uzyskaniem pozwolenia, no bo po prostu wejście na budowę technicznie trwa chwilę, ale i też jest taka prawda, że nie wszyscy, którzy uzyskali pozwolenie na budowę, realizują tę budowę później, szczególnie to dotyczy osób prywatnych, no bo deweloperzy rzadko wykonują pracę, powiedziałbym, bez sensu, chociaż czasami mrożą inwestycje na jakiś czas, przez pozwolenie jest ważne przez kilka lat od momentu jego wydania, więc nie jest powiedziane, że muszą od razu startować. Ale faktem jest to, co powiedziałeś. I ja to widzę, deweloperzy nie umarli z zachwytu na widok tej akcji kredytowej i bym powiedział tak, że delikatnie mówiąc, są mocno wstrzemięźliwi w swoich działaniach. Pytanie jest dlaczego? No, są różne powody, bo
o cenach mieszkań i w ogóle o budownictwie, to nie tylko dostęp do taniego pieniądza, ale w ogóle na przykład nasze nastroje, całość gospodarki, a całość gospodarki, na przykład handel detaliczny liczony w cenach stałych, czy tam produkcja przemysłowa, to wcale nie są w tej chwili jakieś takie super dobre dane i może oni też po prostu stąd biorą wstrzemięźliwość, bo przecież też my ciągle czekamy i dlaczego robimy te audycje, dlaczego monitorujemy, tak jak Państwu obiecałem, rynek tego taniego kredytu, bo jesteśmy ciekawi, czy mamy teraz do czynienia z takim efektem pierwszej wysokiej fali, która będzie takiej powodziowej, tak jak powódź. Na początku wysoka fala, a potem te poziomy wód powoli opadają. Czy tak będzie? Tego nie wiemy. Ani ja nie wiem na pewno, Krzysztof nie wiem, czy wie, ale chyba też nie. Patrzymy. Na pewno nie wiem. Patrzymy, co wyjdzie. No i stąd też być może jest taka ta wstrzemięźliwość deweloperów. Wszyscy oni widzieli, bo to wszyscy widzieli na rynku, którzy handlują, nie tylko deweloperzy, ale pośrednicy inni, wzmożone zainteresowanie różnymi nieruchomościami, rynkiem pierwotnym, rynkiem wtórnym, na kilka miesięcy przed wejściem kredytu. Ludzie poszli sobie rezerwować te mieszkania, a co będzie dalej? Zobaczymy. Ale rozumiem, kredyt ten jednak, te kolejki po ten bezpieczny kredyt stoją. I jeszcze mam prośbę, żeby wytłumaczył jedną rzecz, bo gdzieś w mediach pojawiła się informacja, że ten kredyt musi być wypłacony w ciągu 21 dni od złożenia wniosku, a to zdaje się jest zupełna nieprawda, taki humbug. Znaczy, to jest, nie, wypłacony na pewno nie, tak? Tutaj gdzieś jakaś pomyłka, właśnie szum informacyjny widocznie miał miejsce, ale jest taka zasada, jest przepis. Ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami z 2016 roku mówi, że, i to jest akurat ciekawostka, decyzja kredytowa ma być wydana 21 dnia od złożenia kompletnego wniosku kredytowego. To istotne są dwie rzeczy. 3. Że to ma być wniosek kredytowy. 2. Kompletny. 3. Że to ma być 21 dzień. Tutaj to jest ta ciekawostka, że nie mylić tego z tym, że w ciągu 21 dni. Taki trochę chyba bubel prawny został tam wstawiony, dlatego we wnioskach kredytowych klienci wyrażają zgodę na to, żeby bank mógł im przekazać decyzję kredytową, jeżeli taką wyda, wcześniej niż 21 dnia. Oczywiście wszyscy chcą, bo każdemu się spieszy, ale tak to wygląda, nigdy to nie zostało poprawione, banki sobie z tym poradziły. Aczkolwiek to nie należy wiązać z żadną wypłatą kredytu, nawet z umową kredytową. To ma być wydana decyzja kredytowa, czyli decyzja, w której bank określi, że tak, przeanalizowaliśmy Cię, drogi kliencie, wszystkie rzeczy związane z Tobą, z inwestycją, i jesteśmy gotowi udzielić Tobie kredytu na takich warunkach. I na to ma bank 21 dni, ale wrócę do tego słowa wniosek, bo ono znowu, diabeł tkwi w szczegółach. Tak? Część banków poradziło sobie znowu z tym 21 dniami, ponieważ tak jak dzisiaj, to może być duży kłopot w zamknięciu się w tym terminie. Więc dokumenty i różne tak zwane wnioski czy formularze, które składamy na początku do niektórych banków, nie są wnioskami kredytowymi. Są zapytaniem o ofertę, są jakimś tam prewnioskiem czy czymś innym, więc już część analizy można zrobić poza wnioskiem kredytowym. Potem składamy oficjalny wniosek kredytowy i kończymy procedurę i zamykamy się faktycznie w tych 21 dniach. Oczywiście, jeżeli czegoś brakuje i wniosek jest niekompletny, to jeżeli ktoś z banków poprosi o to, żeby to uzupełnić, to ten termin biegnie znowu od początku, tak? Więc tak, bank ma w ustawie 21 dni na wydanie decyzji o złożeniu kompletnego wniosku, ale nie identyfikowałbym tego z tym, że my pójdziemy we wszystkich bankach dzisiaj, przekażemy wniosek i odliczamy 21 dni i ja w ciągu tych 21 dni, czy tego 21 dnia, ja mam dostać decyzję. No tutaj aczkolwiek tam życie trochę inaczej te scenariusze pisze. Ale ja chciałem wrócić do tego, co powiedziałeś o deweloperach, tak? O tym, że my nie wiemy, ile tych mieszkań się sprzeda, tych nieruchomości. Nie wiemy, z iloma wystartują nowymi inwestycjami, tak? Kolejnymi etapami te poprzednich inwestycji. Czyli nie wiemy, czy będzie coś takiego, jak jakaś taka dziura dostępności mieszkań. No może tam, nie to, że ich nie będzie, tak? Ale po prostu zmniejszenia. Jak czegoś jest mniej, to jest droższe, tak? Bo zaczyna się konkurencja o to.
Nie mamy pojęcia, czy coś takiego wystąpi, czy nie. Ale jedną z przyczyn też takiego podejścia deweloperów, że oni to szara linia, tak? Nie rzucili się. Rozpoczęte budowy są i były na tym poziomie raczej słabym do tej pory. No zobaczymy lipiec, ale to też nie wydaje mi się, że to nie wiadomo, co tam się zmieniło. Ale chodzi o to, że być może część deweloperów obawia się, że ten wybuch i popularność tego programu to jest ten rok. Że następny rok już nie będzie taki wspaniały. Że nie wiemy, jaki będzie budżet na przyszły rok. No bo jeżeli około tego miliarda wspomnianego przez Ciebie zostanie wykorzystane dzisiaj, już nie chcę mówić, nawet gdyby ta kwota została przekroczona, to my nadal nie wiemy, skąd się weźmie reszta, czy zostanie ona przesunięta z następnych lat, no bo na tak zwane dosypanie jeszcze tego programu to już bym nie liczył, to już i tak jest wyżyłowane według mnie, więc my nie wiemy, jaki będzie budżet na 2024 rok i dużo klientów się o to obawia, więc to już powiem Ci jedną rzecz, to, że my mamy na początku falę wzmożonego zainteresowania, to jedno, ja bym się jej spodziewał pod koniec roku też. Dlatego, że dużo osób może chcieć złożyć wniosek jeszcze w 2023 roku, żeby zarezerwować sobie środki z okresu, gdzie nie ma limitów tych środków, tak, oficjalnych. W 2024 już nie wiadomo, co będzie. I skąd ja wiem, że w ten sposób też nie myślą deweloperzy, że fajnie, my teraz możemy sprzedawać. No przecież była teraz informacja, że w 7 największych miastach w Polsce się sprzedaje powyżej 300 mieszkań dziennie. No to jest, no jak na te czasy nasze obecne, to jest kosmiczna liczba. Znaczy, tak? Wiesz, słuchaj, ten ruch u deweloperów powstał już wcześniej, bo jak mówię, ludzie poszli po te mieszkania, po te rezerwacje, po umowy deweloperskie, w rzeczach, które się budują w tej chwili, poszli ludzie, zarówno ci, którzy liczyli na kredyt, jak ten bezpieczny, jak i ci, którzy wiedzieli, że go nie dostaną. I to nie jest dziwne, bo to jest dla mnie racjonalne zachowanie ludzi. Jeżeli widzisz, że rynek jest taki sobie, a słyszysz, że będzie podaż pieniądza, no to reagujesz w sposób naturalny. To ja wolę być pierwszy w kolejce niż ostatni w kolejce, bo może mi wyprzedadzą wszystko. To jest normalny mechanizm taki kolejkowy i dlatego ja sądzę, że po prostu wiele osób, być może nawet tych, których nie stać na kredyt, oni mogli po prostu myśleli sobie, kupimy za rok mieszkanie albo kupimy za pół roku, to oni nagle przyspieszyli swoje decyzje. Ten efekt też mógł być. Ja w ogóle chciałem Państwu przypomnieć takie lata dawne, odległe, lata 2000-2006, bo to też jest taka krótka lekcja historii. W roku 2000 ogłoszono istnienie dziury Bałca, podniesiono nagle stopy procentowe, firmy zaczęły plajtować, zaczęły zwalniać dobrze zarabiających ludzi. Nagle w ogóle stanęło zainteresowanie kupowaniem nowych mieszkań u deweloperów. To były czasy, których może którzy nie pamiętają, sobie nie wyobrażają, że takie mogą istnieć, ale czekały na ludzi całe bloki pustych, gotowych mieszkań i co gorsza jeszcze nie każdy chciał kupować, bo nie chciał być pierwszym mieszkańcem czy tam drugim w pustym bloku, tak? Tak, to było, takie czasy były, ale ta pula mieszkań wyprzedawała się powoli, a deweloperzy nie zaczynali nowych budów. I co się stało na przełomie 2005-2006? Banki nagle wymyśliły sobie, patrzymy się, w Ameryce świetnie szaleją kredyty subprime i w ogóle kredyty hipoteczne, to my w Polsce też będziemy dawali kredyty. Można było dostać kredyt na 135% wartości nieruchomości. Takie były czasy. Co się stało? W 2006 roku w Warszawie nagle w wakacje zaczął się ruch popytowy, bo ludzie się zorientowali, nie ma mieszkań. I między mniej więcej lipcem, sierpniem, a grudniem mieszkania w Warszawie podrożały prawie 3-krotnie. Co wyobrażacie taką windę cenową? Ludzie sprzedający zrywali umowy przedwstępne, bo im się opłacało. Zawierali w sierpniu, zrywali we wrześniu, zawierali nową we wrześniu z nowym, zrywali w październiku i powtarzali te akcje w listopadzie. Tak naprawdę było. Czyli wylew nagle pieniądza, powszechnie dostępnego pieniądza wtedy spowodował, nagle rzucamy się po zakupy mieszkaniowe. Dzisiaj mamy coś podobnego. Pytanie tylko, czy skala będzie taka sama, ale też trafiliśmy z tą akcją
w okres, kiedy po prostu deweloperzy z różnych powodów, kosztów budowy, wielu niepewności, które istnieją, no, powiedzieli, dobrze, to my na razie będziemy ostrożnie podchodzili do nowych budów. I widać, że ten zapas, tak jak powiedziałeś słusznie, i wiemy o tym, się powoli wyczerpuje, więc pytanie, co dalej? Znaczy to już dzisiaj po ogłoszeniach widać, tak? Portale ogłoszeniowe przekazują informacje, o ile zmniejszyła się ilość ogłoszeń w danych lokalizacjach, tak? Jeszcze wrócę do efektu tych lat, których powiedziałeś. No 2006-2008 to był ten boom i kredytowy, i mieszkaniowy, gdzie to jest taki ten nasz, praktycznie ten, który my teraz znamy, tak? Bo to wtedy się zaczęło, że deweloperka poszła strasznie do przodu, ale przecież ja pamiętam licytacje na mieszkanie, że sprzedający zapraszał 5 osób, kupujących i kto da więcej, tak? To dzisiaj w ogóle niewyobrażalne scenariusze. Mieszkania nawet po tych miesiącach, co mówię, przecież rosły o 500 zł w ciągu roku, cena metra 1000 zł. To, co teraz rząd próbuje ukrócić, to jest cesje i te inne rzeczy, to wtedy były na porządku dziennym, to był najlepszy interes, tak? Kupić mieszkanie na poziomie dziury w ziemi, albo jeszcze nawet bez tej dziury, i odsprzedać prawo do tego mieszkania, zanim jeszcze zostanie ono wybudowane. To po prostu to wynikało ewidentnie wtedy, tak, z czego? Robiono to, bo to wynikało właśnie z tych wzrostów, o których ty powiedziałeś. Tak? Mieszkań było mało, więc po prostu klienci przewijali się, kto da więcej. Tak działa rynek. Tutaj towar reglamentowany był po prostu, bo nie został wybudowany, bo nie był popularny. Tu mamy dokładnie to samo. Deweloperzy, przecież oni rozsądnie podchodzą, to jest ich biznes, tak, mają na tym zarabiać, więc do tego podchodzą rozsądnie. I tam sztaby ludzi w ostatnich tam latach, miesiącach siedziała i decydowali, co warto rozpocząć, co nie. Do tej pory rozpoczynanie budów, takie byłoby to chyba naiwne, to jest najlepsze określenie, bo komu budować te mieszkania? Jak na rynku sprzedaż mieszkań spadła, ilość kredytów przecież spadła, kredytów hipotecznych o 70%, no to kto miałby te nowe, jeszcze nie mówię o tych, co się budują, bo to przecież trzeba skończyć. Deweloperzy mają kredyty inwestycyjne, mają zobowiązania, to nie da się tego zatrzymać i przeczekać tego, oni muszą swoje robić, ale wcale nie musieli tych nowych rozpoczynać i to było widać. Ja znam dużo deweloperów, którzy z 5 inwestycji rozpoczęli planowanej, już nawet na etapie dużo dalej niż projekt, nawet pozwolenie na budowę. Działki poogradzane są, tak? A te inwestycje nie zostały rozpoczęte, bo kto miał to kupować? Po prostu, ja nie sądzę, że też teraz deweloperzy rzucą się i złapiemy wszystkich, tak, nie wiem, złote jajko teraz mamy, cokolwiek wybudujemy, to wszystko się sprzeda. Nie, każdy też ostrożnie podchodzi do tego, tak jak my, jednak bardzo się interesujemy tym rynkiem, to nasza praca jest, a my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie to będzie miało skutki. Znaczy, zobaczymy jak będzie, słuchaj, zobaczymy jak będzie, bo naprawdę tego nikt nie wie. Szacunki ministerstwa były robione, ja nie chcę mówić, czy były dobrze robione, czy źle, to nie ma znaczenia. Teraz mamy okres, w którym te szacunki ministerstwa przy wprowadzaniu programu będą weryfikowane przez życie. No i to też zależy, znaczy to nie jest tak, że zawsze tani kredyt powoduje, tani pieniądz zawsze powoduje wzrost czy ruch pomieszkania, bo to jest, powiedzmy, jak powiedziałem, to jest 90-95% ta prawidłowość się potwierdza, a jest zawsze jakiś ten margines, bo są różne inne czynniki. W Polsce takim czynnikiem jest na przykład ciągle wojna trwająca na Ukrainie i sprawa pobytu dużej rzeszy Ukraińców w Polsce i zajmowania przez nich, nie tylko przez nich, w ogóle przez imigrantów, Polska jest liderem imigracji w Europie, zajmowania przez nich mieszkań, oni gdzieś muszą po prostu mieszkać, gdzieś przebywać, ale pytanie, ta duża grupa Ukraińców, czy ona będzie jeszcze przez 5-10 lat w Polsce, czy też wrócą, albo czy też połowa z nich wróci, połowa zostanie. Tego tak naprawdę nie wie nikt. Są robione różne badania, ale to są deklaracje tych Ukraińców, którzy mówią, no dobra, to jak wojna się skończy, to ja wrócę. Albo mimo tego, że wojna się skończy, to ja zostanę. To są deklaracje, a między deklaracją a prawdą to jest różnie i też może z tego powodu też to takie
rozpoczynanie nowych inwestycji jest traktowane wstrzemięźliwie, bo możliwość uwolnienia się nagle dużej puli mieszkań do wynajmu po prostu stworzy konkurencję dla rynku budowy nowych mieszkań. Ale obiecałem Państwu też drugi temat i taki króciutki, w zasadzie króciutka zajawka. Otóż KNF wydał, właśnie nie wiem co on wydał, napisał do banków, że to nie będzie ładnie wyglądało, jeżeli będą udzielali, jeden bank udzieli kredytu na refinansowanie kredytu w innym banku. No i tak. A dalsza część audycji będzie dostępna dla naszych wspierających i tam porozmawiamy właśnie o tym dziwnym komunikacie, nawet nie wiem czy rekomendacji KNF-u.